Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 18 dzień października 2022 roku. Imieniny obchodzą Julian, Łukasz i Bogumiła i naprawdę takie są te imiona. W Gdańsku mamy 16 stopni Celsjusza, przepraszam, jestem zmęczony, przelotne opady. Blok BTC numer 759194, cena KNG 203 USDT, cena cash 320 KNG, a to oznacza, że jeden cash jest warty ponad 3000 zł i znowu szkanga wyceniona jest w ten sposób na 79,5 miliona złotych. To jest kwadrans z kangą numer 119. Proszę dajcie znać, skąd nas oglądacie, pozdrawiajmy się i to, co bardzo, bardzo ważne, kto nie udostępni tego materiału, nie zasubskrybuje naszego kanału, ten nie wiem co, tak jest, ten trąba. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, ważne pytanie, jak nazywa się miasto, w którym ludzie oglądają samochody? Nie wiem. Dodam, że z angielskiego car jest na początku. Karpacz. Dobrze. Wspaniale, znowu udało mi się ciebie tutaj złapać. Proszę powiedz, co się dzieje w tej chwili na rynkach. Ja powiem tak, na rynkach jest znowu naciąganie gumki. To znaczy skręcany jest tak, jakbyś mieli takie śmigiełko, nie? I tak się nakręca. To naprawdę jest rynek bardzo mocno ściśnięty. Będę chciał jeszcze później o tym porozmawiać, bo mam bardzo takie ciekawe wykresy, ale generalnie trzeba powiedzieć, że no, nie jest najlepiej w tym sensie, że nie ma długo oczekiwanej zmienności. My czekamy na tą zmienność, żeby była, bo tak, to rozładowuje rynek, ale nie ma tej zmienności. Aktualna cena to jest troszeczkę ponad 19 600. Faktem jest, że została przełamana i podtrzymana taka 20-dniowa średnia krocząca. To może pokazać, że mogą być jakieś wzrosty, ale wszyscy ci analitycy jednak mówią, że nie, tu coś się musi wydarzyć. Może być próba przebicia 20 500, ale to jest taka silny opór tam jest. Od 14 września nie widzieliśmy takiego poziomu cen. No i potem, jeżeli się uda to przebić, to ataki na 22 800. To jest taki opór. Janusze mówią o takim oporze. No ale też nie brakuje ludzi, którzy wieszczą spadki i że to koniec Bitcoina, ale jeszcze... Tych poczekamy. Nigdy nie brakowało. Oczywiście. W Ethereum cena aktualna $1333. Jesteśmy w kanale spadkowym, tak to przynajmniej wygląda. Na tych wykresach, które oglądałem, tam rysują, malują strzałeczki, fale Eliota, fraktale i tak dalej. Bardzo ładnie to wygląda. Generalnie, jeżeli spadniemy poniżej 1263, tak mówią, no to będziemy spadać dalej. No jest to oczywiście tylko moje zdanie i dzielę się tą opinią, to nie jest porada inwestycyjna, ale faktycznie nastroje są takie, że czekamy na coś. Nie? Takie... No właśnie, bo zwróć uwagę, że przez kilka ostatnich tygodni, jak przygotowujesz właśnie analizę, to mówisz, że albo pójdzie w górę, albo w dół, to jest wiadome, a jest tak naprawdę opcja numer 3, że my po prostu pozostaniemy w jakimś kanale i tak będzie przez jakiś czas. No, to może porozmawiajmy o tym trochę więcej. Ja mam takie wykresiki przygotowane. Może poproszę o ten pierwszy. To pokazuje, ile mamy adresów z balansem powyżej lub jeden lub więcej bitcoina. To jest ta żółta linia. Czarna to jest cena w dolarach. Zwróć uwagę, że mamy ATH. Najwięcej adresów z co najmniej jednym bitcoinem. No to znaczy, że mamy akumulację. Nie? Jest akumulacja. A co robi Fed w tym czasie? Na tym drugim obrazku widać, jest produkcja pieniądza, tak bardzo umownie oczywiście mówimy, widać, że przystopowało, wyłączyli drukarki. Tak. Ciekawe, jak długo wytrzymają. No, według nas raczej niedługo. Raczej niedługo, no właśnie. I chyba, teraz... że wymyślą coś, żeby nie spłacać swoich zobowiązań, ale to jest inny temat. No. A teraz popatrzmy na 2018 rok. To, co się działo w 2018 roku, zwracam uwagę tutaj na te miesiące, gdy były te strzałeczki niebieskie. Mamy 3 próby przebicia nieudane,
potem 5 prób, obronione wszystkie spadki, te 5 spadków obronione, a potem mamy to gwałtowne załamanie ceny i spadnięcie z praktycznie około $10,000. Tak było w maju 2018 roku do $3,500 w grudniu, czy pod koniec grudnia. Masakra, nie? Czerwono było. No i to jeszcze nałożone jest na te terminy wyborów w Stanach Zjednoczonych, te środkowe, bo przypominam, że w Stanach Zjednoczonych wybierane jest po pół izby, także to nie, że cała naraz, tylko po pół. Bardzo, bardzo ciekawie to widać. Popatrzmy, jak to wygląda dzisiaj. Proszę, mamy 3 próby przełamania, potem wzrost, potem 4 próby przebicia, nie ma, będzie jeszcze 5 i potem faktycznie spadniemy do 12. No, rozumiem, że tak mówią wykresy. To jest bardzo ciekawe. To jest, tutaj muszę powiedzieć, trzeba trzymać się mocno kierownicy, żeby nie upaść. Jak jeszcze popatrzymy sobie tak na zestawienie ze wskaźnikiem RSI, to ten następny wykres, to zwróćmy uwagę, że no, mamy podobną sytuację. No to jest, nie wiem co o tym myśleć, ale myślę, że jeżeli wszyscy będą mówili, że spadnie, to znaczy, że wzrośnie. Dlatego musimy mówić, że spadnie właśnie. Tak. Na pewno spadnie. No ale co by się musiało wydarzyć takiego, żeby ta sytuacja się odmieniła? Gdyby Amerykanie wrócili do druku pieniądza, co oczywiście jest z punktu widzenia naszego wolnościowego bardzo złym rozwiązaniem, ale oni muszą przecież ratować jakoś swoje zobowiązania i swoją gospodarkę, no to w tym momencie co ludzie robią z nadwyżką gotówki, którą gdzieś tam mają? No wydają. Nie? Ale wydają właśnie, kiedyś o tym mówiliśmy, że dużo ludzi kupuje kryptowaluty za pieniądze, które dostali za darmo, za jakieś nadwyżki. Także no na pewno ludzie będą szukali sposobu ochrony tego pieniądza, tak żeby coś, nie skonsumować go, przynajmniej część, ale żeby zainwestować, żeby on nie stracił na wartości. Tak myślę, że większość osób będzie robiła. Tak było wcześniej. Faktycznie dodruk pieniądza czy rozdanie pieniędzy nie spowodowało gwałtownego wzrostu inflacji wtedy i jakiegoś szalonego popytu. Natomiast wiadomo, że właśnie ludzie kupowali bitcoina, co było całkiem dobrym ruchem. Niemniej jednak czytałem ostatnio taką dyskusję na Twitterze była pomiędzy takimi ludźmi na temat właśnie inflacji i tego, czy Bitcoin jest tą obroną i zaczęło się chyba od tekstu, który ktoś napisał: kupiłem Bitcoina rok temu i jestem 50% w plecy. Fajna inflacja. I poszła dyskusja dosyć burzliwa. No właśnie, Sławku, powiedz, to jest Bitcoin tą ochroną przed inflacją, czy nie? No, wiesz, że powiem, że oczywiście, że tak. Zresztą jakbyśmy spojrzeli sobie na to, ile Bitcoin był warty 10 lat temu, no to tutaj nie ma z czym dyskutować. Chociaż zastanawiam się, czy podnoszenie tego argumentu, który bardzo lubię, że Bitcoin przez ostatnie 10 lat dał zarobić po prostu tym, którzy trzymali go do tej pory, nieskończoną ilość pieniędzy, czy ten argument już jest właściwy, bo raczej nie spodziewamy się, żeby ta historia powtórzyła się w kolejnym dziesięcioleciu, no chyba że wydarzy się coś niezwykłego. No 1 milion przed nami cały czas. No ale 1 milion, no to już jest tam 1 czy 2 albo 3 rządy wielkości więcej, a tutaj myśmy mieli od zera do bohatera. Tak, nie? To tak to wyglądało. No ale oczywiście moje zdanie jest takie, że kryptowaluty i nieruchomości, ale przede wszystkim kryptowaluty to jest bardzo dobry nośnik wartości. No ja też tak uważam i myślę, że ochrona kapitałów krypto jest. Oczywiście mówimy tutaj o ochronie raczej długoterminowej, to znaczy to nie mogą być pieniądze, które potrzebujemy za miesiąc, za 2, za pół roku, bo jeżeli potrzebujemy za pół roku i teraz kupujemy bitcoina, to niestety to jest ryzyko, to znaczy po prostu spekulujemy, że on wzrośnie. No, a jeśli myślimy o ochronie kapitału, to myślimy tutaj raczej w perspektywie na przykład 5 lat. No dokładnie i tutaj jeszcze taka ciekawa obserwacja, zresztą myślę, że wszyscy ci, którzy nas oglądają i mają doświadczenie na rynku kryptowalutowym większe niż 1,5 roku. Obserwacja jest taka, jak spotykasz kogoś, kto przeżył poprzednią bessę, mówię o tej bessie, o której przed chwilą opowiadałeś, z 2018 roku, to widać, że
ten ktoś jest bardzo spokojny, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. W gruncie rzeczy mógłby on nawet zejść do zera, ale wszyscy wiemy o tym, że on kiedyś będzie warty ten $1 000 000. Natomiast świeże osoby na rynku oczywiście czują niepokój i czasami panikują. Jedną rzecz chciałem dodać, jeżeli ktoś z Was chciałby poczytać sobie trochę o analizie technicznej, zapraszamy na serwis dailychain.io, tam jest przygotowana również analiza dotycząca obecnej sytuacji. A ja, Łukasz, chciałem się Ciebie zapytać o tym, czy słyszałeś o niedawnej awarii Bitcoina, przy czym słowo awaria podaję w cudzysłowie. No, powiedz proszę, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam. Chodzi o to, że w poniedziałek jeden z bloków był akceptowany przez 85 minut. Wyjaśnimy może, co to oznacza, akceptacja bloku. Przez 85 minut nie były realizowane, mówię teraz językiem bardzo nieprofesjonalnym, transakcje na sieci Bitcoin. Tak, górnicy próbowali zatwierdzić blok 1, czyli znaleźć liczbę, która będzie pasowała do równania. Tak. I nie udawało im się tej liczby znaleźć przez, jak długo? 85 minut. To moim zdaniem nic niezwykłego. No, czasami się może coś takiego zdarzać. Po prostu wyjątkowo pechowo szło z szukaniem. Czy możesz przypomnieć, na jakiej zasadzie odbywa się szukanie tej magicznej liczby, która zatwierdza blok? Bo generalnie bloki powinny być zatwierdzane co 10 minut. Takie jest założenie, tak? Tak, algorytm dobiera trudność, zaraz wyjaśnię, co to jest, tak, żeby bloki były zatwierdzane co 10 minut średnio. I to chyba jest aktualizowane co 2 tygodnie. Natomiast na czym polega to zatwierdzanie bloku? To polega na tym, żeby znaleźć taką długą liczbę, która jeżeli zostanie dołączona do 2 innych liczb, które tam wynikają z bloku, to znaczy to jest kod bloku poprzedniego plus hash wszystkich transakcji, czyli inna liczba wynikająca z treści bloku i ta trzecia liczba, którą szukamy, jak te 3 liczby zahaszujemy, czyli przekonwertujemy, to liczba, którą dostaniemy, musi być odpowiednio niska. Łukasz wyjaśnia, jak to działa. Tak, staram się. Ale generalnie chodzi o to, że trzeba jakąś liczbę znaleźć. Liczbę znaleźć i nie ma innego sposobu, jak po kolei próbowanie. Czyli granie w stosolatka. No tak, próbuję z 1, próbuję z 2, z 3, z 4 i tak dalej. No oczywiście maszyny robią to trochę szybciej. Tak. I ten, kto pierwszy znajdzie, ten wygrywa. No i fakt jest taki, że to jest mierzenie się z pewną losowością, no bo może się okazać, że nikomu nie uda się odnaleźć tej liczby w ciągu 10 minut, w ciągu 20 minut, może trzeba będzie czekać parę godzin nawet. Jest to możliwe, ale bardzo, bardzo mało prawdopodobne. No tak. A fakt, że generalnie średnia wydobycia bloku, czyli zatwierdzenia bloku to 10 minut, świadczy o tym, jak piękna jest statystyka. Tak. No bo to wszystko są statystyczne działania. No i zwróć uwagę, że ta aktualizacja trudności nie po każdym bloku, tylko po jakimś dłuższym przedziale powoduje, że właśnie statystyka zaczyna działać. No bo nawet jeżeli się zdarzy, że jeden blok będzie zatwierdzany 8 razy dłużej, czy 9 razy dłużej niż powinien być, to jeżeli wszystkie pozostałe będą zatwierdzane w dobrym czasie, no to ta anomalia nie zostanie uchwycona. Tak? No tak, i też trzeba przyznać, że bloki są zatwierdzane w krótszym czasie również. Tak. Jak ktoś ma więcej szczęścia. Natomiast to pokazuje na jedną rzecz, że Bitcoin nigdy nie będzie dobrym systemem transakcyjnym. W rozumieniu takiego, że ludzie będą chodzić i rozliczać się Bitcoinem, bo to jest czasochłonne. Są rozwiązania? Tak, takiej szybkiej. Myślę, że w Bitcoinie pamiętaj, że zrobienie transferu międzynarodowego w ciągu godziny i tak uważam za wielki sukces. Tak, no oczywiście. Więc to jest okej. Natomiast jeżeli ja mam zapłacić za kawę, no to nie do tego Bitcoin służy, ale na przykład można skorzystać z Lightning Network, czyli takiej nakładki na Bitcoina wbudowany w protokół, który pozwala na wykonanie transakcji błyskawicznie i on jest właśnie przeznaczony do mikrotransakcji, czyli takich naprawdę nie setek tysięcy dolarów, ale co najwyżej $100, tak, 200. Do tego został stworzony. No dokładnie, zresztą oczekiwanie od Bitcoina
pomijając jeszcze Lightning Network, że mogli nim zapłacić za kawę, to tak jakby ktoś chciał płacić sztabką złota w kawiarni. Tak, no bez no sensu. Wiadomo, że to bez sensu. I tam taka tarka, nie? Taka ściera. Łukasz, czy śledzisz, co się dzieje, jeżeli chodzi o projekt Celsius? Nie śledzę. Nie wywołuje to już we mnie jakiejś negatywnej energii, ale staram się unikać podnoszenia ciśnienia. No, jasne. Wiemy o tym, że czołowi, nawet polscy gracze stracili tam strasznie dużo środków, ale... Od razu chcę powiedzieć, ja osobiście nie, ja też nie. I Kanga też nie. No dokładnie, gdyby ktoś tak myślał. Natomiast chciałem zwrócić na inny aspekt tej sprawy, o której się nie mówi, a która jest dość ciekawa. Okazało się bowiem, że Celsius został przymuszony przez sąd do tego, żeby ujawnić listę swoich wierzycieli. Ujawnił i nagle okazuje się, że ci wierzyciele są wściekli, bo ich dane zostały przekazane do wiadomości publicznej. I co więcej, pojawił się głos, że to jest wielki argument przeciwko KYC. Oto po raz kolejny projekt, który był przymuszony do KYC i organy sądowe tak naprawdę zaatakowały osobistość czy jakby prywatność inwestorów. Zwracam na to uwagę, ponieważ w Polsce mamy dyskusję o RODO, przymuszanie do KYC, a tutaj bardzo wielki argument, kto jest poszkodowany. Nie każdy poszkodowany chciał być ujawniony. No i teraz tutaj wrócę do naszej konferencji, którą mieliśmy w weekend dla naszych lokalsów i kantorowców, gdzie na jednym z bardzo ciekawych wykładów dotyczących AML-a, między innymi, w czasie panelu dyskusyjnego, została ujawniona bardzo ciekawa rzecz. I to nie ja, nie Sławek, ale fachowiec, prawnik, zadał proste pytanie, czemu służą procedury AML, do czego one służą i po co państwo je generuje. I odpowiedź była nieoczywista. Po prostu po to, żeby móc ściągać podatki. Żadne pranie pieniędzy, żadne zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, nie. Tu chodzi tylko o to, żeby pieniądze, które mamy, wszystkie były jawne, bo wtedy można ściągnąć z nich podatek i można przymusić ludzi do zapłacenia podatku. Zastanawiam się, czy ten ruch z Celsiusem nie jest podobny, bo teraz została ujawniona lista osób i Urząd Skarbowy może pójść i powiedzieć, a skąd miałeś tę kasę? Jak to się stało? Wiem, zapłaciłeś podatek, prawda? Zgubiliśmy twoje rozliczenie, bo nie widzimy tego. My się śmiejemy, ale tak naprawdę może być. No, oczywiście. I teraz mówisz o radcy prawnej, który współpracuje z Kangą. Może nie będziemy podawać jego nazwiska, natomiast on to powiedział publicznie też podczas jednego z webinarów, zresztą z nami, i powiedział, że zaraz po tym, jak powiedział, że ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy tak naprawdę jest ustawą o ściągalności podatków, został wezwany do Izby Radców Prawnych i miał rozmowę dyscyplinarną. Jak on może takie rzeczy opowiadać? No, on zadał pytanie, zapytał się, kto bierze pieniądze za pomocą 1000 euro, bo tyle jest ta dolna granica. Chodzi o ściągalność podatkową. No więc nadal uważam, że robienie KEC jest niemoralną rzeczą. Przymuszanie nas do tego, żeby robić KEC jest niemoralną rzeczą. Tak naprawdę jest współpracą tronu i papieża, a my się tym brzydzimy. Tak, nie lubimy. Uważam, że takie przymuszanie ludzi do KEC-a nic nie daje. Nie zwiększa bezpieczeństwa, tylko po prostu wprowadza zamieszanie, a nawet powiedziałbym bardziej daje pracę kolejnym urzędnikom. No i daje pracę i też dostęp do wiedzy, niekoniecznie tym, którzy mają uczciwe zamiary. Ale to zostawmy wątek KEC-u, na pewno nieraz będziemy jeszcze o tym rozmawiać. A na tej liście tych wierzycieli jakieś ciekawe nazwiska były? Tego nie sprawdziłem. Ale powiedziałbym tak, myślę, że nawet polskie podwórko mogłoby dużo wniosków wyciągnąć o tym, co się wydarzyło ostatnio. Z kilkoma ciekawymi projektami, gdzie był polski akcent i dlaczego teraz idzie tak, jak idzie. Ale wiem, że teraz powiedziałem coś bardzo takiego niejasnego. Niech wszyscy interpretują, o co chodzi. Dobra. Jaki masz temat, Łukasz, kolejny? No, chciałem powiedzieć o naszej nowej stronie głównej, Trade Kanga Exchange. Tak. Zmieniła się bardzo mocno i od razu mówię, to jest dopiero początek
takich bardziej radykalnych zmian. Będziemy mieli zmianę na pewno na stakingu i zmianę na IEO, które się zmieni na Launchpad, więc będzie dużo nowości. Napiszcie, co myślicie o tej nowej stronie Trade Kanga Exchange, czy wam się podoba ta zmiana, no i jeżeli podoba, to dajcie nam 6 punktów, to znaczy najlepsza na świecie, a 1 to nie mogę na to patrzeć i co zobaczyłem, już nie odzobaczę, więc bardzo źle. Lampy w moim monitorze przypaliły się. Chciałem się ciebie, Łukasz, zapytać, czy pamiętasz, jak na początku tego milenium telewizja TVN zrobiła coś takiego jak narodowe badanie inteligencji. To było takie show, ale było dość ciekawe. No, nie było mnie w Polsce. Może nie było cię w Polsce, tak. Ale no to był chyba rok 2000, jeżeli dobrze pamiętam, albo 2001. Jeżeli 2000, to jeszcze koniec starego milenium. Oczywiście zakładam, że ten pomiar był bardzo nieprecyzyjny, ale chodziło o to, że wszyscy Polacy poprzez chyba audio, tele i tak dalej rozwiązywali test inteligencji, ale najważniejsze było to, że byli odpytywani ze swoich preferencji politycznych i seksualnych chyba jeszcze wtedy nie, ale generalnie można było ustalić, kto jest tam bardziej, na kogo głosują najbardziej inteligentni, na kogo głosują najmniej inteligentni. Tutaj taka ciekawostka. Partia już dzisiaj nie istnieje, ale najbardziej inteligentni według tamtego testu głosowali na jaką partię? Znasz ją, tylko że jej nie ma. Jesteśmy... Nie wiem, UPR? UPR, tak, dokładnie, ale mówimy o tym po prostu jako ciekawostkę. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że podobne badanie teraz, tylko już na wiele bardziej jakby poważnym poziomie zostało przeprowadzone w Kanadzie i to zrobił chyba, w ogóle zlecił Bank Kanadyjski. Badanie na temat preferencji inwestorskich, sytuacji finansowej i tak dalej i mierzono tam również twoją umiejętność, jeżeli chodzi o pisanie i czytanie. Podzielono ludzi na 3 grupy, na tych, którzy najsłabiej czytają i piszą, średnio i najlepiej. W której grupie było najwięcej inwestorów Bitcoina? No w tych, którzy najlepiej piszą. Co najgorzej piszą. Tak. No proszę. Tak. To niebezpieczne. Znaczy, oczywiście trzeba było spojrzeć na statystykę, ale chodzi, że zakładam, że ta grupa była najmniejsza w ogóle, tak najgorzej piszących i czytających, ale to czyli w tej grupie najgorzej piszących najwięcej było inwestorów w krypto. Tak, w wartości względnej. Rozumiesz, no nie? Tak. Więc to jest ciekawe. Daje to, jakby przymusza do pewnej refleksji. Co do konkluzji jeszcze nie wiem, co o tym myśleć. Właśnie. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Słuchajcie, ja chciałem zachęcić wszystkich do tego, żebyście śledzili nasz kanał YouTube'owy, czyli zasubskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę, bo mamy nowy format. Tak z zaskoczenia, bez zapowiedzi, bez jakiejkolwiek reklamy nagraliśmy krótką zapowiedź tego, co będzie się tam działo. Zachęcam do obejrzenia trailera 5-minutowego na temat nowego formatu, no comment. Będziemy puszczali go w sobotę. Wieczorem, tak. Wieczorem i to będzie taki materiał na weekend. Na weekend dokładnie podsumowanie, czy jakiś komentarz, który będzie przygotowany przez cały tydzień. Wejdźcie na nasz kanał na YouTubie, zobaczcie właśnie zapowiedź, jak powiedział Łukasz. Przyznaję, że oglądałem ją na raty, bo format zaskakuje mnie samego. Także zapraszam do oglądania. A ja, Łukasz, tutaj mam kilka pytań. Pierwsze pytanie jest takie, co z pracami nad blockchainem KNG czy Kangi i czy będzie na nim zwrapowany BNB? Plan jest taki, żeby troszeczkę odsłonię naszych pomysłów, żeby zrobić blockchain, który będzie dedykowany dla giełdy Kangi i tam będą zwrapowane wszystkie tokeny, które będą obsługiwane przez Kangę, czyli nie będzie to działało na zasadzie jakiegoś takiego ukrytego rejestru, tylko wszystkie konta na giełdzie będą, można powiedzieć, jawne, a chcemy zrobić osobny blockchain po to, żeby to był tylko blockchain do tradingu na Kandze, żeby on nie był drogi, żeby to było tanie i nie wiązało się z jakimiś dużymi opłatami transakcyjnymi, tak, i czekaniem na to, co się stanie. Więc to jest taki mamy pomysł.
trochę zdradzam. O, nie wiem, czy nie za dużo powiedziałem. No, bardzo dobrze. Wyniki konkursu. Zadziwiająca rzecz się stała. Tak. Od razu może powiedz, co się wydarzyło, Tak, a ja słuchajcie, pierwszy raz w historii zdarzyło się, że najlepszy wynik podała nie jedna, a dwie osoby i na dodatek podały go no właśnie taki sam. Dwie osoby podały taki sam, więc no jesteśmy zmuszeni do podzielenia nagrody na dwie części. Albo pomnożenia. W Kandze wszystko się mnoży, a nie dzieli. Dobrze, to skoro pan prezes tak mówi, to bierzemy, dajemy podwójną nagrodę, to jest 34,8 KNG, przemnóżmy to przez $2, żeby było prościej, 35-70 dolarów, to na złotówki dzisiaj 1 000 000 złotych? No. Bo ja tam już nie śledzę. Tak. Mamy 17% inflację, o tym powinniśmy pogadać, nie wiem, czy zdążymy, ale no, jest to jakiś pieniądz, jak to niektórzy mówią, pieniądz. A kto wygrał? Już podaję. Marcin Grenix, zapraszamy do zgłoszenia się do kolektury, i Anka M. Marcin Grenix i Anka M. A kwota była jaka? Masz zapisaną? Tak, 19 648 dolarów. Kurczę, prawie w oczko. No, pięknie, pięknie. Także gratulujemy. No i zachęcamy do tego, żeby w komentarzu podawać hashtag kwadrans z Kangą 120 i tam podać cenę, jaką typujecie, że będzie za tydzień o 9 rano na Kandze. To jest cena bitcoina do Omega USD, czyli do stablecoina kangowego. Tak jest. Łukasz, czy kojarzysz takie nazwisko jak Bernanke? Bernanke, tak, kojarzę. No to był człowiek, który stał na czele Fedu, tak? W czasie, bardzo długo i znany był z tego, że jak miał swoje konferencje, to wszyscy analizowali każde jego słowo, które powiedział, czy patrzył do góry, czy patrzył na dół, co robił z ręką, czy potarł nos, czy nie potarł nos. Takie były analizy szczegółowe jego wypowiedzi. No więc nie wiem, czy wiesz, że ponieważ mamy teraz moment, kiedy przyznane już zostały Nagrody Nobla i jest tym szczęśliwcem pan Bernanke, który dostał Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii, co jest oczywiście dość kontrowersyjną nagrodą, ale teraz powiedzmy dlaczego? Dlatego, że w 2008 roku, czyli wtedy, kiedy całe zło się rozlazło, mówimy oczywiście o kryzysie, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, związany z upadkiem banków, między innymi Lehman Brothers. Ten przystojny pan zdecydował się po prostu zrobić dodruk pieniądza po to, żeby ratować banki i myślę sobie, że dzisiaj, skoro Szwedzi przyznali tą nagrodę, to czy to nie jest jakaś pewna sugestia do Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych? W ogóle do wszystkich. Oczywiście bardzo zła, no nie? Zresztą jeżeli chodzi o Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii, jest takie przekonanie, że ona jest przyznawana przede wszystkim tym ludziom bardziej z lewej strony i wyznającym socjalistyczne poglądy ekonomiczne. Jest taki bardzo wolnościowy, był tylko chyba Fryderyk von Hayek, który dostał kiedyś Nagrodę Nobla. Generalnie wiemy, Skandynawowie raczej socjaliści. No i oczywiście to podniosło jakieś tam oburzenie kryptowalutowców. No, moim zdaniem, nie wiem, czy powinno być oburzenie, no bo przecież można powiedzieć, duża inflacja tylko zwiększa adopcję krypto. No oczywiście. Tylko powiem, dlaczego podniosło się oburzenie, dlatego że właśnie między innymi uważa się, że Satoshi Nakamoto zdecydował się na przygotowanie swojego manifestu, na pewno z powodu kryzysu, ale pan Bernanke jakoś w tym kryzysie swój udział miał i teraz jak gdyby przywoływanie go, kiedy zbliża się kolejny kryzys, no to jest po prostu takie dziwne i pojawiały się takie postulaty, które oczywiście są niemożliwe, żeby Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii, a niektórzy mówią, że pokojową przyznać Satoshiemu Nakamoto. Wiadomo, dlaczego jest to niemożliwe. Nie wiadomo, kto to jest. Po pierwsze nie wiadomo, kto to jest, a po drugie nie wiadomo, czy żyje. Tak. To musi być konkretna osoba. Ja powiem przewrotnie. Może nawet dobrze, że pan Bernanke dostał tą Nagrodę Nobla, ale on powinien ją dostać za to, że dzięki niemu powstało największe dobro, czyli Bitcoin. Oj, to było piękne. Że przysłużył się światu, bo tak działał, że zmotywował ludzi do tego, żeby wymyślili Bitcoina. Bardzo dobrze. Może tak trzeba patrzeć. Wiesz, szklanka do połowy pełna. Oczywiście. To Łukasz, na koniec powiedzmy jeszcze, czego się spodziewamy. Właściwie chciałbym
przedłużmy jeszcze ten odcinek o chwilę, bo chciałbym co powiedzieć o strategicznych wdrożeniach, które planujemy jeszcze w tym roku. Nie chcę za dużo zdradzać, ale wiem, że zamierzasz wdrożyć niedługo nową platformę do launchowania projektów. Tak, będzie nowa zupełnie przebudowana platforma. Będziemy mieli, można powiedzieć, rewolucję, tak możemy to użyć. Związane to jest z tym, że po pierwsze musimy dostosować się też do zmian, które są na rynku, to oczywiście zawsze, ale mamy pewną koncepcję tego, co będzie się działo z takimi projektami, no i żeby być dobrze dostosowanym, musimy wprowadzić pewne zmiany, także śledźcie informacje na ten temat. Z takich jeszcze jednych ogłoszeń przypomniałem sobie. ETH staking? Dokładnie. Słuchajcie, pytaliście się o stakeowanie ETH 2.0 i to się już wydarza. To znaczy w czwartek zostanie uruchomiona stakeowanie ETH 2.0, czyli stake ETH 2.0 i dodatkowo oczywiście będzie uruchomiony rynek ETH 2.0 do ETH, na którym będzie można kupić te ETH 2.0 do stejkowania, więc zachęcamy, spodziewamy się dobrych wyników, bo potrafimy te wyniki dobrze zrobić, więc też śledźcie nasze kanały, bo pojawią się te informacje o szczegółach co, jak, gdzie i kiedy. To będzie na pewno na Telegramie, na Twitterze czy w mediach. Wszędzie, gdzie się da, może nawet w no comments. Natomiast ja chciałem dodać jedną rzecz, którą przygotowujemy w kontekście kantorów i lokalsów. Myślę, że można o tym powiedzieć, bo ktoś się nawet pytał o pożyczki i o to jeszcze w tym roku chcemy, żeby w kantorach Kangi i u lokalsów można było pobierać pożyczki w gotówce pod zastaw kryptowaluty. I tutaj czujemy, że rynek dobrze to przyjmie. Zresztą ten pomysł był w naszych głowach już od jakiegoś tam dłuższego czasu, ale podczas jednego z ostatnich spotkań ze społecznością naszych kantorów i lokalców we Wrocławiu stwierdziliśmy, że to musi być zrobione jak najszybciej. Także duże zapotrzebowanie jest faktycznie. Kantorowcy i lokalsi mówili, że to jest coś, czego potrzebują takiego narzędzia, żeby móc takie pożyczki udzielać. I to również jakby dzięki temu docieramy do tej społeczności lokalsów, którzy jakby nie są zdecydowani, żeby tradeować za gotówkę na ulicy, ale chcą osobom fizycznym pożyczać środki, tylko chcą być pewni, że je dostaną z powrotem i to właśnie będzie to zabezpieczenie. Jeszcze jedno ogłoszenie. Tak. Mam jeszcze jedno ogłoszenie, bo zgłaszają się do nas ostatnio osoby i zapytania dotyczące zakupu tokenów KNG OTC. Wyjaśnij, co znaczy KNG OTC. Nasz token KNG, jeżeli byśmy chcieli kupić, ktoś chciałby kupić na przykład kupić 100 000 tokenów KNG, no to praktycznie nie ma takiej możliwości. Na rynku nie ma takiej ilości, a Kanga cały czas ma pewną pulę, którą przeznaczyła dla kluczowych inwestorów, ale pod naciskiem, pod presją osób zaczynamy się zastanawiać nad sprzedażą pewnej niedużej puli właśnie tym osobom, które chcą zakupić OTC, czyli poza rynkiem. Jeżeli ktoś myśli o tym, to zachęcamy. Będziemy ustalali niedługo warunki i na pewno przekażemy wszystkim szczegóły transakcji, jeżeli zostaną zawarte. Tak jest. Myślę, że to chyba wszystko, Łukasz, już, tak? No jeszcze mogliśmy na przykład o Walmarcie porozmawiać, CTO Walmartu, albo porozmawiać o pozwach, które mnożą się strasznie, albo na przykład porozmawiać o tym, uwaga, jaki miesiąc w tym roku był miesiącem największych kradzieży i takich przekrętów w krypto? Czerwiec? Nie. Październik. 710 milionów już jest. To się jeszcze nie skończyło. Dokładnie, więc straszny miesiąc, dużo różnych atrakcji było, ale nie rozmawiajmy, bo to już jest, ojejku, już się trzeci kwadrans zaczyna. Tak. A to jeszcze nie teraz, nie ten moment, żeby na trzeci kwadrans dawać. Proszę, ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. Pamiętajcie, że jak oceniacie, to zwiększacie nasze zasięgi poprzez komentowanie. No i co, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Widzimy się w sobotę wieczorem podczas No Comments, no i w przyszły wtorek. Kwadrans z Kangą. Będziemy nadawać ze szczególnego miejsca.
Nic nie powiemy. Tak jest, nic nie powiemy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej. Cześć.